Cześć, witam was wszystkich. Zapraszam do mnie. Dzieciaki już w przedszkolu, odprowadzone. Ja szykuję się na trening. Dzisiaj jest czwartek, mamy w planach bardzo mocny trening, więc trzeba się troszkę wspomóc kawką przed treningówką i lecimy. Generalnie nie biorę żadnych tutaj cudów. Jakieś podstawowe witaminki, witamina B, magnez, witamina D, żelazo, cynk, podstawy. Jedyne z takich rzeczy, które biorę, to gdzieś tam regularnie kreatynę i od jakiegoś czasu przed treningówkę, gdzieś tam faktycznie jak chce się więcej czasu spędzić z dzieciakami, nie ma czasu po treningu walnąć sobie drzemki, to taka przedtreningówka faktycznie pomaga. Jak piłem zbyt dużo kawy, czułem jakieś tam problemy żołądkowe, więc po takiej przedtreningówce lepiej się czuję, więc to jest jakby wszystko, co dodatkowo mnie wspomaga. A tak to zdrowe odżywianie, czyli wszystko naturalnie. Miałem plan, żeby kupować z każdego stanu takie kubki, to są ze Starbucksa, ale żeby kupować z każdego stanu, w którym byłem, ale później okazało się, że za dużo tych stanów było i gdzieś tam raz zapomniałem, drugi raz, więc nie mam z każdego, ale mam ich sporo. Dużo było tych wyjazdów, tu mam lodówka z magnesami, tylko dzieci ją trochę zawaliły jakimiś swoimi pracami artystycznymi, ale generalnie mam tutaj magnesy z wyjazdów z każdego miejsca, w którym byłem, bo zbieram te magnesy. Faktycznie najwięcej było z tych stanów. Dzięki Bellatorowi, dzięki PFL te stany dość dobrze pozwiedzałem. Byłem praktycznie wszędzie, znaczy może nie wszędzie, ale w większości stanów i w wielu takich miejscach, do których normalnie ludzie nie dojeżdżają. Gdzieś tam w stanie Maine, gdzie tam normalnie to po co tam jechać, jakieś w Idaho, w takich miejscach mniej turystycznych. Kiedyś liczyłem pieczątki z wjazdów do Stanów, to ponad 20 pieczątek, czyli ponad 20 razy byłem w Stanach, taki wjazd i wyjazd. Najkrótszy taki pobyt mój to tydzień, najdłuższy 4 miesiące, więc tak średnio jakoś gdzieś koło miesiąca. 4 miesiące jak tam byłem, to już faktycznie mieszkałem. Kupiłem samochód, taką Mazdę Protege, taki stary, za $2000, ale po prostu tyle, żeby tylko dojeżdżać na treningi. Ale normalnie był zarejestrowany na mnie, mam jeszcze gdzieś tam w rzeczach pamiątkowych tablice rejestracyjne, które sobie zostawiłem po tym samochodzie. I faktycznie wtedy już byłem takim, można powiedzieć, prawie pełnoprawnym Amerykaninem. Trochę mi jeszcze zostało miejsc w Europie do pozwiedzania, ale to jeszcze na to będzie okazja. Teraz pierwszy raz będę w Lyonie, więc też na pewno pozwiedzam. Magnes tutaj na lodówce wyląduje. O, tu jest akurat coś się trafiło, ale to nie są Stany, to jest akurat Australia. O, z kangurkiem. A tutaj żona przygotowała mi taki album, który pokazuje tak jakby od początku tą moją historię. Tutaj jeszcze jako niebieski pas. Tutaj pierwszy pas organizacji MMA Challenger, to taka mała organizacja lokalna, której już dawno nie ma. Tutaj treningi w London Shoot Fighters, które bardzo dużo mi dały. Często tam jeździłem uczyć się, szkolić od trenera Alexisa. Tutaj różne zawody. Jakieś kolejne zdjęcie z takiej lokalnej walki. Tu jest walka z Jayem Silvą. To jest walka, która bardzo dużo mi dała. To był zawodnik gdzieś tam znany na świecie i udało mi się go w fajny sposób pokonać. W 2011 roku pojechałem pierwszy raz do Brazylii z Maćkiem Polokiem. I tutaj zdjęcia z tego wypadu. Pochodziliśmy trochę po dżungli. Głównie trenowaliśmy bardzo intensywnie i udało mi się też wystartować w zawodach. Copa de Jiu-Jitsu, coś takiego, tak się nazywały te zawody. I bardzo fajnie wtedy wyszło, bo tam startowałem w 2 kategoriach, w swojej i Open chyba, i w 2 kategoriach wygrałem, a w Open to była jakaś nagroda pieniężna. Już nie pamiętam, ile to wynosiło, ale ta nagroda była na tyle duża, że duża część tego wyjazdu mi się zwróciła, więc tak trochę przez przypadek na te zawody trafiliśmy. Nie ma tutaj chyba zdjęcia z mojej pierwszej walki w Bellatorze z Michaelem Chandlerem. Niestety przegrałem tą walkę, ale tam była duża różnica warunków fizycznych pomiędzy mną a Michaelem Chandlerem. Później spotykałem się z nim na macie w Stanach na treningach i już takiej różnicy fizycznej nie było, więc tak myślę, że na pewno ten wiek tutaj zrobił różnicę. Tu mam zdjęcie oczywiście z moim trenerem Sławkiem Szamotą i z 2 takimi przyjacielami ze Stanów, Rafał i Jacek. A tu mamy miejsce jeszcze na zdjęcia z kolejnych walk, zdjęcia z poprzednich walk, i najbliższe zdjęcie z pasem KSW też tutaj na pewno się znajdzie. Mamy dość duży dom, ale żona wyrzuciła mnie z moimi rzeczami treningowymi do garażu, bo za bardzo śmierdzi. Więc tutaj mam swoją wystawkę. Dzisiaj bierzemy to.
moja reklamówka profesjonalna z ochraniaczami i obowiązkowo suszarka do rękawic, bo bez tego to rękawice by nie wytrzymały. Po każdym treningu muszą być porządnie wysuszone. Nie ładuję wszystkiego do torby, bo wolę mieć tak porozdzielane. Tutaj są najbardziej śmierdzące ochraniacze, ochraniacze na nogi i troszkę czystsze rzeczy. Jeszcze wyrwaliście mnie trochę ze śniadania. Moment, to szybka kawa jeszcze. Dzisiaj akurat wyjątkowo śniadanie to sobie przygotowałem sam, ale pracuję z firmą cateringową. Mam wszystko przygotowane, także po treningu mam posiłek gotowy, to. Koks tak samo, na Francję. Musi kreatyna być dowalona, wiesz, żeby siła była. Jo, ty przyzwyczajona, co? Nie. Moja mała, trochę do kamery. Leciutko. Jedna to jest tęcza, jedna to jest chmurka. Jest jednej i drugiej córy. Macie tu. Tu masz jedno, a tu masz drugie. Tu. A co tam masz? Prezenti. A, bierzesz je ze sobą? A powiem wam, że w zimę, albo jak jest chłodniej, to miejsce ratuje życie temu sprzętowi, który widzicie. I tak sobie zrobiłem improwizoryczny wieszaczek i zawsze wszystko jest suchutkie. Nikomu nic nie śmierdzi, ani w domu, ani w komórce lokatorskiej, to by gorzej, to by nie dałoby to rady. Dobra, mam co trzeba, pakujemy się do auta. No tak, dzisiaj mam poniedziałek, nie wyglądam fajnie. Pomyślałem, że może ten jeden raz nie założę kasku na sparingi. No i ten jedyny raz nie założyłem kask. No i wiesz, jak sparingi w małej rękawicy, akurat chyba dostałem kciukiem albo którąś kostką prosto w oko. Wiele osób w przedszkolu, no mówię, dzięki temu, że też moja żona tam pracuje, więc znają dobrze moją żonę i myślę, że mnie też już znają, prześwietlili. Wiedzą, że jestem sportowcem i uprawiam dyscyplinę, jaką uprawiam. No i nieraz już przychodziłem z podbitym okiem. Mam już starsze dzieci, w typu 5-10 lat, to wiesz, starsza to się sama już można powiedzieć ogarnia, do szkoły chodzi. No tylko tu o młodszą Olcie musimy właśnie trochę jakby poświęcić więcej czasu. Najgorzej to mają żony sportowców, one muszą przejąć większość obowiązków takich rodzicielskich, no bo jednak wiesz, my niby krócej pracujemy, ale mamy, wiesz, mocny wysiłek i fizyczny, i psychiczny na tym treningu. To druga sprawa jest taka, że wracamy do domu, potrzebujemy się zregenerować. No i to też jest kwestia, wiadomo, kobiety, żony, czy pozwoli na to, czy ona to zrozumie. Myślę, że się już dotarliśmy w miarę, podzieliliśmy się obowiązkami. Wstajemy rano, wiesz, ja tam budzę Olę, gdzieś tam Karolina szybko, dopóki nie wyjdzie do pracy, to mi pomoże coś przy niej ogarnąć, resztę ja gdzieś tam ogarniam. I mam tak czasowo fajnie to wszystko złączone, że wiesz, widzicie, mamy za chwilę godzinę 9, odstawiam Olcie do przedszkola, a o 10 zaczynam trening, więc akurat mam te 40 minut na to, żeby dojechać na salę. Ale wiadomo, no specyfika pracy, walki MMA, mordobicie i takie sprawy, nie? Ty w ogóle mi już gorąco jest. Już spocona, ale wiesz, czystość musi być, bo to dopiero sprzątaczka wjeżdża nam po południu, a wieczorem jak są jakieś inne grupy, to niestety rano nam zostaje tu syf na macie, a wiesz, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc przetrzemy ją sobie, zdezynfekujemy i będziemy mieć czyściutko. Kurde, krakałem. Sorry. Jestem z Tychów, tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do szkoły, zacząłem trenować. Przez jakiś czas mieszkałem w Poznaniu, przez 4 lata, więc w sumie no nie tak krótko. Tam trenowałem w klubie Angos MMA, ale wróciłem tutaj. Jest to fajne miasto, nie za duże, nie za małe. Pozwiedzałem trochę świata, pojeździłem, no i wróciłem w swoje rodzinne strony. Wolny czas teraz głównie z dzieciakami. Jak jest ładna pogoda, to jeździmy na rowerkach. Staram się wszczepiać taki sportowy tryb życia. Może nie na siłę, ale samo przez to, że chodzą na te treningi i obserwują, patrzą jak to się robi, jak to wygląda, to już sprawia, że też chcą próbować. Mam nadzieję, że to jiu-jitsu też im się spodoba, bo chodzą już na treningi właśnie do Bastionu. Zaczęli jakoś miesiąc temu, więc to takie dopiero początki, ale no już faktycznie zaczęli swoją przygodę z brazylijskim jiu-jitsu wcześniej niż ja, bo ja zacząłem jak miałem 9 lat, oni zaczęli jak mają 6. Teraz wróciłem do systemu 2 treningów
dziennie, więc tego czasu z dziećmi jest zdecydowanie mniej, no ale wytłumaczyłem im to, powiedziałem, że zbliżają się ważne zawody, no i pozwolili mi na to. Później będę musiał im oczywiście to jakoś zrekompensować. Już sobie wymyślają, jakie wyjazdy będziemy musieli zrobić po tych moich zawodach. Jak trafiłem do klubu, to tak jak zacząłem, jak miałem te 9 lat, był taki chłopak, Filip. Jak ja przyszedłem, przez 2 lata trenował. Ja bardzo chciałem go pokonać i na początku to było takie gonienie za tym, żeby być lepszym od niego, żeby go pokonać. Gdzieś tam po jakimś czasie, jak zobaczyłem faktycznie, że to się udało, no to byłem mega z siebie zadowolony. I myślę, że dalej to mam, dalej lubię rywalizować, lubię sprawdzać, czy faktycznie to, co robię, działa. No i tutaj takim dobrym wyzwaniem będzie Saladin Parnas. Myślę, że będę mógł przetestować, czy faktycznie ten mój poziom, czy to, co robię na tych treningach, wystarczy, żeby go pokonać. Ta walka jest tym właśnie takim sprawdzianem. No tutaj wiadomo, że jest ten pas na szali, ale to jest, najlepsze będzie pokonanie Saladina. Najlepsze będzie zobaczenie, że faktycznie jestem lepszy od niego, a nie zdobycie pasa. Saladin pokonał Roberta Ruchałę, Sebastiana Rajewskiego, wielu czołowych zawodników KSW i to w efektowny i dominujący sposób, więc no, ma to coś, jest niebezpieczny. Ten jego high kick na głowę to jest coś, co jest na pewno najniebezpieczniejszą jego bronią i zahaczył tylko tą nogą delikatnie, ale było to tak dynamiczne, tak szybkie, że pomimo tego, że to nie siadło czysto, no to i tak znokautował. Piekielnie mocne jedno kopnięcie na głowę, które w ogóle kończy walkę. Ale wierzę, że jestem w stanie go poddać. Wierzę, że jestem w stanie skończyć tą walkę przed czasem. Wierzę, że mam te szanse dość duże i chcę to udowodnić. Dobra, muszę. Proszę, proszę. Dzisiaj poniedziałek. Zaczynamy od treningu stójkowego. Chwila pewnie techniki stójkowej, później zadania stójkowe i już typowo też jakby mieszane z MMA. Dzisiaj trening prowadzi Sasza, 3-krotny mistrz świata Muay Thai, albo 4 nawet. Chodź! O, aż boli jak się patrzy człowiek. Sasza jest dobry. No wiesz, to jest gość, który jest mistrzem w swoim fachu, nie? Nawet ostatnio było widać, jak się bił na swojej gali, jak łokcie są potężne, nie? To co robią łokcie? Dzisiaj prowadzę trening kickbokserski u nas na zawodniczej grupie. Właśnie Damian Lukowski gdzieś na treningu i no, dobrze siebie pokazuje. Staramy się naprawić pracę łokciami i ogólnie taki kickboxing podstawowy, żeby we wszystkich poziomach był mocniejszy. Nie tylko w parterie, nie tylko w zapasach, ale stójka też. Forma jest. No, idziemy dalej, pracujemy. Zazwyczaj w środę na sparingach jesteśmy w Unique Fight Club, tam są podobni właśnie zawodnicy do mojego oponenta i staramy się z takimi sparować, żeby być przygotowanym na walkę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dobrze fizycznie się przygotować, wydolnościowo na tą walkę, a czym dalej, czym krócej, to już będę sobie go bardziej oglądał, analizował. Nie no, widzieliście, ja ganiam mnie po klacie jak kurczaka po zagrodzie. Damiano, nie? Czyli synonim boksu, balansu, świetnego timingu. Zapasy trochę gorzej, ale to można wszystko nadrobić, nie ma problemu. No świetne zestawienie teraz, żeby wrócić na zwycięską ścieżkę. Moim zdaniem w Welunie nie ma żadnych argumentów, żeby z Damianem wygrać, bo bardziej takim chaosem, a Damiano jest bardziej technicznym zawodnikiem. Jest w stójce, w zapasach, w parterze, wszędzie będzie miał przewagę na pewno. Cięższy był weekend, zmęczony i na przykład dzisiaj już wiem, że muszę zrobić lekko po południu albo odpocząć, bo sobota chyba za mocno miałem. Zazwyczaj tydzień albo 10 dni przed walką wyprowadzam się klatkę obok, jeżeli jest mieszkanie dostępne. Cały ten taki proces, można powiedzieć, zaczęcia robienia wagi, to jestem już sam, jestem odizolowany. Wtedy też nasza babcia bardzo nam pomaga. Dużo jest cały czas z naszymi dziećmi w domu, a ja wtedy mam spokój taki psychiczno-fizyczny, no bo jednak mam żywe dzieci i czerpią energię z człowieka. Ale to dobrze. Poradzą sobie w życiu. Często staram się zabierać właśnie dzieciaki na trening, to też chyba mówiłem już, że często ze mną jeżdżą na ten trening, ja sobie trenuję, oni się bawią gdzieś tam z boku, więc no jakoś staram się to łączyć, ale no jest to na pewno jakieś tam coś kosztem dzieciaków, kosztem rodziny.
Pytają mnie często, jak ktoś do mnie podchodzi, to pytają, tata, a skąd on cię znał? Albo ty znasz tego pana? Ja mówię, nie znam. No to dlaczego się przywitałeś? Dlaczego coś tam zrobiłeś sobie zdjęcia? No i wtedy tłumaczysz gdzieś tam, no tata był w telewizji. Dzieci wiedzą, że jestem sportowcem, że tata jest sportowcem i chciałbym, żeby z dumą faktycznie patrzyli na moją karierę, żeby mogli się pochwalić, że tata kiedyś takie coś trenował, tu był, tu walczył z tym i z tym. Więc to by było fajne. Nie widzieli moich walk. Może jakieś tam drobne urywki, jak gdzieś tam scrollowałem czasem jakiegoś Instagrama i coś tam gdzieś wyszło, to może kawałki, jakieś takie urywki, ale walk takich całych nie chcemy jeszcze ich w to angażować, tak wtajemniczać za bardzo. W walkach MMA różne sytuacje się dzieje. Czasami ktoś może dostać knockout, może leżeć nieprzytomny przez jakiś czas, może lać się krew, można kogoś zadusić do nieprzytomności, że będzie trzeba go jakiś czas cucić. No i ja bym nie chciał, żeby moje dzieci widziały, jak gdzieś tam jestem znokautowany w klatce, albo jak ktoś mnie dusi, albo jak się leje krew, albo nawet jak ja kogoś gdzieś tam trafiam, kogoś nokautuję. No wydaje mi się, że jeszcze są na to za małe. Na to przyjdzie pewnie czas, kiedyś sobie to nadrobią, ale jeszcze nie teraz. A gdzie jest Marcelek? Nie wiem, bo ja byłam na dyżurze. A, bo ty jesteś tak grzeczna dziewczynka, która na dyżury chodzi, tak? To zadzwoń po Marcelka. Powiedz Marcel do domu i Kacper. O Kacprze nie zapomnij. Tu jest diament, który ma niespełnione 6, a tu jest taki słaby diament, a tu jest diament, który spada wszystkim i go się nie da zabić. A tu są ludziki, które już ten diament pokonał, a tu jest wielki, pali się, bo ten... A ty, Gloria, co masz? Ja nie. A Amka? O, i to... To i wszystko dla taty. A gdzie Kacperka macie? Uczę dzieci same, że mają zakładać busiki. Tylko najmniejszemu jeszcze trzeba pomóc. Kacperkowi. Ale coś go nie ma, chyba dobrze się bawi. O, idzie już ubrany. Cześć, Kacpi. Cześć, idzie. Opa. Ła. Daj ręczkę. Skakiwać. Glociu, zapniesz Kacperka? Skakuj. Chodź. Generalnie właśnie staram się nie wyręczać w takich prostych rzeczach dzieci, czyli gdzieś tam, raczej ubierają się sami. Pasy też już potrafią zapinać. Najmłodszemu, no to starsi pomagają. Ej, tata, no bo ty zrobił głupią minę. Może sobie trochę porobić głupich min do aparatu. Ty też możesz zrobić, Grocie. I o aparacie, no widzisz, nie? Widzisz o aparacie, nie? Najlepiej, tam jest najlepiej. Marcelek, to był twój puchar, tak? Tak. Pierwszy go dostałeś. Tak. I później obiecałem, że następny przywiozę złoty, tak? To złoty miał być później dla Glorii. I Glorii przyniosłem taki puchar. A trzeci był dla Kacperka, bo on bardzo lubi Mbappé. No to dostał tutaj puchar z Francji od Mbappé. Tak, Kacpi? 5. Pięknie. Tu mamy takie miejsce, gdzie ja mogę sobie poćwiczyć. Jest worek, jest airbike tutaj, więc robię tutaj swoje treningi, a dzieciaki mogą się pobawić. Tu są atrakcje dla nich. Czekajcie. O, Nie, ja chcę to. zaczepiane na czas moich treningów. A Ja teraz... chcę to. Ej, spójrzcie na mnie! Spójrzcie na mnie! Takie do wyboru, do koloru. Każdy ma dla siebie. A, worek. Można walczyć. Jakie pomóż? Dobra? Dawaj, hopa, jest, prowadzenie. To już nie mam szans. Nie, z dwójką jeszcze mam, z trójką nie mam. O nie, już teraz 3 na 1. Dobra, to się poddaje. Akurat jeśli chodzi o auta, jestem fanem marki BMW. Kiedyś była taka reklama, jak wyszedł nowy model 7 i tam, wiesz, jedzie tato z dzieckiem z tyłu. Z córką akurat, ja też mam córki, ona tak, wiesz, grzebie w nosie i nagle wyciąga tego palucha z kozą i tak patrzy na drzwi, na boczek, tutaj na szyby i tak gdzie by wytrzeć, nie? No i nagle jest tak fajnie pokazane, że to jest, wiesz, BMW 7 i tak nagle tato w lusterku na nią popatrzył okiem i ona na tatę i ona tak zjadła i nie wytarła w auto, nie?
Nie, ja lubię jakieś czysto w aucie. Auto jak jest czyste, też dobrze to wygląda. Estetycznie, wiesz co chodzi? Klasa sama w sobie. Już nie mówię, że nie można jeść u mnie w aucie, ale jak nie musisz, to nie jedz. Wiesz, ja jako małolat za dzieciaka, nie mający nic, a mając teraz 36 lat i więc mam jakieś tam trochę lepsze auto, wiesz, jakieś lepsze tam rzeczy, po prostu dbam o nie. I wiem o tym też, że nawet kiedykolwiek później gdzieś tam przy sprzedaży, to ma gigantyczną wartość. No popatrzcie, nawet samo to, przez 3 lata nie ściągnąłem nawet naklejki z tego wyświetlacza. Jakby w tym wszystkim, co robię, czyli tutaj teraz w MMA, robię to, bo to lubię. Robię to, bo jeszcze mnie stać na to, czyli fizycznie, jakby psychicznie. To nie jest tylko tak, że tylko, wiesz, sięgam po forsę i mam jakąś, wiesz, lepszą, gorszą wypłatę tutaj w Federacji KSW. Jeszcze chcę to robić. Jeszcze czuję się na tyle zdrowy, sprawny i ambitny, że no to nawet tak jak w tamtym roku, co prawda były 2 walki przegrane, ale była walka o mistrzowski pas i była walka z Gosią z Kuberskim, który teraz jest mistrzem tymczasowym, ale jest mistrzem, więc to były walki na najwyższym poziomie. Bez tego płomienia, bez tego ognia myślę, że tych walk bym nie dostał, a po drugie bym do nich nie doszedł, bo też musiałem przezwyciężyć swoje wcześniejsze pojedynki, żeby te walki dostać. Także jeszcze to robię, bo to chcę. Siema. Co to za ekipa po prostu? Ale powiem ci, że jeszcze nikt z taką ekipą chyba nie wjechał. No chyba nie licząc i z Cycem i z Pumbą. Pani Kasiu, uda się tu coś zrobić, czy nie bardzo? Wygląda jak po walce, tak. To sobie wyobraź, że ja dzieci do przedszkola tak za... Nie, no... Trzykiwałam się tym. Nie, dostałem całego palca w oko, dostałem. A w ogóle dzisiaj, jak się przygotowywałem do tego programu i tak zobaczyłem na twoje Tapology i tak patrzę po kolei Kęsik, Romanowski, Pawlak, Kuberski, teraz Zerchuni i tak sobie myślę, kurde, ale go rzucają na zawodników, nie? Masz po prostu za sobą walki, chyba 5 takich albo 4 takie pojedynki, w których naprawdę była ostra młocka w stójce, nie? A w Lyonie będzie to samo. Gotowy? Ja? Zawsze. Cześć, witajcie, ja nazywam się Artur Mazur, a to jest program Klatka po klatce. Na każde nazwisko trochę inaczej patrzę. Generalnie jest tak, że czuję, że ktoś może mi zrobić albo krzywdę. Już nie mówię, że wygrać walkę czy przegrać, ale zrobić jakby krzywdę, nie? I tutaj patrząc na mojego przeciwnika, jakby nie odczuwam zbytnio jakiejś tam emocji. Wiem, jak on się bije, rzuca się do przodu, wiesz, szybko boksuje i jakby nie robi to na mnie takiego, wiesz, wrażenia, bo jestem w stanie przetrwać jego szarże, jestem w stanie go obalić, skontrolować w parterze, zmęczyć go. Z tyłu z głowy mam to, że przegrałem 2 pojedynki w tamtym roku, no i przydałoby się coś wygrać, żeby dalej być na tak wysokim miejscu w kategorii mojej średniej. Muszę się zmusić do, nie wiem, czy do jeszcze większej pracy, czasami może nawet do większego odpoczynku, żeby być tak dobrze przygotowany do tej walki, że jaki ona by nie miała przebieg, to trzeba zrobić wszystko, żeby tę walkę wygrać. To jest taki fajny klub Reshape w Zabrzu. Kiedyś tutaj trenowałem, przyjeżdżałem tu na siłownię, no i właściciel zapytał mnie, poprosił mnie, czy mógłbym tutaj poprowadzić takie treningi. No zaproponował dość fajną taką umowę, dość fajną ofertę. No i tak to powstało. Prowadzę tutaj 2 razy w tygodniu treningi MMA dla takiej grupy początkującej, więc to są ludzie tacy, którzy chcą to robić rekreacyjnie, niezawodowo. Więc jest to dla mnie też fajne, nowe doświadczenie. Nie są to treningi wymagające, bo jakbym prowadził tutaj jakąś grupę taką profesjonalnego MMA, no to jednak coś tam zawsze trzeba z tymi chłopakami się poszarpać. Tutaj mam takie łatwe treningi, nieintensywne, ale na których mogę przekazać ludziom gdzieś tam tą moją wiedzę i z dziedzin MMA, i z dziedzin parteru. No można powiedzieć, że jest to taka moja dodatkowa praca, która też sprawia mi faktycznie dużą satysfakcję, bo lubię patrzeć, jak się ludzie się rozwijają, jak się uczą nowych rzeczy. A przy okazji już gdzieś tam buduję sobie doświadczenie, buduję sobie tą bazę na przyszłość. No bo wiadomo, że walczyć zbyt długo nie można, a gdzieś tam prowadzenie jakiejś grupy czy prowadzenie treningów to jest zawsze coś, co będzie można robić zdecydowanie dłużej.
Jesteśmy w liceum na Bilanowie, Centrum Sportu. Dzisiaj będą otwarte igrzyska sportowe dla dzieci. Z tego co wiem, to ciąży zawsze klątwa, nie? Na tych, co niosą znicz olimpijski i zazwyczaj nie zdobywają w ogóle medalu olimpijskiego. Taka klątwa jest. Chorążego to jest, klątwa chorążego. Już ona zabrała z domu mój medal olimpijski, żeby też pokazać dzieciom przy otwarciu. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, będę powoli wam odczytywał przysięgę sportową, olimpijską, a wy za mną będziecie powtarzać. Na koniec dzieciom, wszystkim powiedziałem, nie wiem czy zrozumieli, być może, to zależy kto jak bierze do siebie, że pomimo porażek, pomimo przegranych konkurencji na przykład sportowych, żeby nigdy się nie poddawali i żeby nie byli załamani tym, bo porażki takie jak te budują na przyszłość, właśnie umacniają charakter i budują na przyszłość, żeby zwyciężać. Także to im przekazałem i mam nadzieję, że dadzą radę. Mamy drugi mocny trening dzisiaj. Tak jak mówiłem, ta kondycja musi być, siła też musi być, tego nie może zabraknąć, więc pracujemy na 110%, żeby była moc. Później im bliżej walki, tym te treningi będą trochę luźniejsze, żeby łapać trochę więcej świeżości, ale teraz jest ten taki, no, można powiedzieć, najgorszy moment, gdzie faktycznie największą robotę trzeba zrobić i kondycyjną, i siłową, żeby 10 maja dać z siebie wszystko, pokazać najlepszą wersję Marcina Helda i zdobędę ten pas.